Gra Arctic Adventure została wydana w 1991 roku. Jest to sequel opisywanego w poprzednim odcinku Pharaoh's Tomb. Tak, to też jest gra platformowa wydana przez Apogee i też zrobił ją samodzielnie George Broussard. W grze ponownie wcielamy się w asystenta doktora Jonesa, Nevadę Smitha. Fabuła stanowi kontynuację tej z Pharaoh's Tomb. Jak pamiętamy, Nevada Smith, zirytowany faktem, że nikt nie docenia jego wkładu w osiągnięcia doktora Jonesa, postanowił samotnie dokonać kolejnego odkrycia. W tym celu udał się do grobowca faraona w poszukiwaniu skarbów. Przez 4 epizody, po 20 etapów każdy, kierowany przez nas Nevada Smith, przedzierał się do upragnionych artefaktów. Zdobył je wszystkie. Niestety wbrew oczekiwaniom, jego osiągnięcia znów nie zostały docenione. Dr Jones wprawdzie uznał wielkość odkrycia, jednak środowisko uniwersyteckie i inni tzw. eksperci uznali całą historię za ślepy fart. Przypadek. Coś w stylu trafiło się ślepej kurze ziarno. Nevada Smith przez pół roku szukał kolejnej okazji do udowodnienia wszystkim, co jest wart. Całymi dniami ślęczał nad starymi dokumentami w bibliotece, szukając tropu kolejnych skarbów, których odkrycie mogłoby mu zapewnić chwałę. Wreszcie udało się. W starożytnym nordyckim zwoju znalazł legendę o grupie wikingów, którzy udali się do Arktyki, aby ukryć tam skarby zdobyte podczas swoich wypraw łupieszczych. Dokładne miejsce ukrycia skarbów zostało zaznaczone na mapie, która z kolei została podzielona na 4 części. Każda z nich została następnie ukryta w innej jaskini. Aby więc odnaleźć skarb, konieczne jest odnalezienie wszystkich części mapy i poskładanie ich w całość. Nasz bohater początkowo chciał namówić doktora Jonesa na wspólną wyprawę, jednak ten odmówił, wymawiając się tym, że nie lubi mrozu. W ramach swojego wkładu w wyprawę doktor daje jednak Nevadzie swój rewolwer. Niedługo potem nasz bohater wyrusza do Arktyki na spotkanie kolejnej przygody. Podobnie jak Pharaoh's Tomb, tak i w Arctic Adventure całą historię poznajemy z ekranów wypełnionych tekstem. Czcionka i kolory są takie same jak w Pharaoh's Tomb, co wydaje się dość dziwnym zabiegiem, bo o ile pomarańcz i zieleń jako tako wpisywały się w egipskie klimaty, to już do mroźnych jaskiń Arktyki pasują raczej średnio. Podobnie jak Pharaoh's Tomb, Arctic Adventure jest podzielona na 4 epizody. Tym razem jednak nie mają one żadnych nazw, a jedynie numery porządkowe. Całość była rozprowadzana analogicznie jak Pharaoh's Tomb, jako shareware, czyli pierwszy epizod był za darmo, a za resztę trzeba już było zapłacić. Każdy z epizodów składa się z 20 etapów. Tym razem jednak mamy wpływ na to, w jakiej kolejności będziemy je przechodzić. Gra daje nam do dyspozycji ekran mapy, z poziomu którego, chodząc korytarzami, możemy samodzielnie decydować, do której jaskini wejdziemy. W danej chwili wyświetlany jest tylko mały jej fragment, więc warto na bieżąco rysować sobie mapę na kartce, aby potem niepotrzebnie nie błądzić. Cały obszar ma 40 na 33 pola, co przekłada się na 640 na 528 pikseli, czyli całkiem przyzwoicie. Korytarze są czasem zagrodzone drzwiami, do których otworzenia potrzebujemy oczywiście kluczy. Same klucze znajdujemy w obrębie poszczególnych etapów. Każdy klucz pasuje do każdych drzwi, jednak jest jednorazowego użytku. Także nie wystarczy zebrać jednego, aby się swobodnie poruszać. Ilość posiadanych kluczy jest pokazana na ekranie mapy. Klucze i drzwi nie są jednak jedynym utrudnieniem na ekranie głównym. Do niektórych jaskiń można się dostać wyłącznie drogą wodną. Ponieważ pływanie w fioletowych, to znaczy w zimnych wodach Arktyki, nie należy do szczególnych przyjemności, do tego celu potrzebujemy łodzi. Tą możemy znaleźć w jednej z jaskiń. W rezultacie mamy wprawdzie swobodę w wyborze kolejności przechodzonych etapów, jednak nie do wszystkich mamy od razu dostęp. Struktura poszczególnych poziomów nieco się różni od tej z Pharaoh's Tomb. Również zbieramy klucze, jednak są one wykorzystywane na ekranie mapy, a nie w obrębie danego etapu. Zamiast znanych z poprzedniej części kolorowych drzwi, autor wprowadził za to bloki lodu. Do ich rozbicia potrzebne są kilofy, a te z kolei znajdujemy już w obrębie bieżącego poziomu. Liczba dostępnych na planszy kilofów odpowiada liczbie brył lodu, które musimy rozbić, aby się wydostać. Naturalnie kilofy, podobnie jak klucze, też są jednorazowego użytku. W jaskiniach znajdujemy skarby w postaci klejnotów czy monet, czasem trafiają się nawet całe skrzynie ze skarbami. Swoją drogą dosyć podobne do tych z Crystal Caves, prawda? Choć chyba bardziej na miejscu byłoby powiedzieć, że te w Crystal Caves podobne są do tych w Arctic Adventure, bo ta druga gra powstała jednak wcześniej.
Są też bonusy ukryte, także i tu warto ostukiwać głową wszelkie sufity. Dodatkowo, w obrębie każdego epizodu znajdziemy kilka bonusowych etapów, w których możemy się obłowić skarbami. W kolejnych jaskiniach czyhają na nas oczywiście liczne niebezpieczeństwa. W porównaniu do Pharaoh's Tomb liczba rodzajów wrogów została znacznie zredukowana. Zamiast masy maszkaronów mamy pingwina i coś w rodzaju yeti. I w sumie to dobrze, bo zamiast w ilość, autor poszedł w jakość. Postaci są znacznie ładniejsze od tych dziwadeł z Pharaoh's Tomb. Oczywiście na ile postaci w CGA mogą być ładne. No w każdym razie jestem nawet skłonny wybaczyć faux pas z pingwinami w Arktyce. Poza znanymi z pierwszej części ruchomymi kolcami, w obrębie etapów natrafić możemy na kilka rodzajów pułapek. Spadające głazy, wielkie sople, kule śniegowe i ukryte karabiny. Te ostatnie są oczywiście kompletnie pozbawione sensu, bo skąd niby w Arktyce aktywowane ruchem karabiny? No wikingowie ich raczej tam nie zamontowali. Jak się jednak chwilę zastanowić, to cóż, w tej części główny bohater jest uzbrojony w rewolwer, do którego po drodze, w jaskiniach, w Arktyce, znajduje odpowiednią amunicję. Nie 9 mm, nie 5,45, nie 7,62 czy jakakolwiek inna z dziesiątek istniejących rodzajów. Nie. W jaskiniach w Arktyce możemy znaleźć wyłącznie amunicję 0,38 cala, czyli akurat taką, która pasuje do rewolweru otrzymanego od doktora Jonesa. Przy okazji nasz bohater musi uważać na pingwiny i yeti. Tak sobie myślę, że w tym zestawieniu karabiny aktywowane fotokomórką w zasadzie nie rzucają się w oczy. Za to warto pochwalić autora gry za to, że wskazując kaliber wiernego rewolweru doktora Jonesa, wybrał właściwy. To jest taki, z którego filmowy Indiana Jones rzeczywiście korzystał. Sam rewolwer to prawdopodobnie Colt Official Police. Oczywiście nie można wykluczyć, że Brousseau wybrał po prostu pierwszy kaliber, jaki mu przyszedł do głowy i akurat trafił we właściwy, no ale nie odbierajmy mu ewentualnych zasług. Cała rzecz dzieje się w Arktyce, więc musiał pojawić się lód, a razem z nim efekt śliskiego podłoża. W tym elemencie widać jakby inspirację curlingiem. To jest ten sport, w którym jeden gracz puszcza po lodzie kamień, a dwóch innych biegnie polerując lód szczotkami, aby skierować go na właściwe miejsce. No dobra, ale co curling ma wspólnego z Arctic Adventure? Wypolerowany lód, po którym ślizgamy się tylko w jednym kierunku. Podejrzewam, że to pingwin z Yeti go wyszczotkowały. Arctic Adventure został napisany w Turbo Pascalu i opiera się na rozwiniętej wersji silnika FAST, znanego z Pharaoh's Tomb. Usprawnienia dotyczyły przede wszystkim dostępnych mechanik, takich jak wspomniany już lód, po którym ślizgamy się w jedną stronę, czy platformy, które opadają pod ciężarem gracza. Dyskusyjny mechanizm detekcji kolizji pozostał jednak bez zmian. Obiekty nadal znajdują się wewnątrz niewidzialnych kwadratów, które wyznaczają zasięg ewentualnych interakcji z otoczeniem, także nadal będziemy ginąć, zanim nasza postać fizycznie zetknie się z przeszkodą. Ma to jednak swoje korzyści. Znaczy się nie umieranie, tylko ten kwadrat interakcji. Otóż znając jego rozmiary, możemy przykładowo stać w powietrzu, kilka pikseli poza granicą ustępu. Kolejną zmianą jest porzucenie pomysłu niewidzialnych wyzwalaczy. Już nie zdarza się, że przypadkiem uruchamiamy jakąś pułapkę i w rezultacie zostajemy uwięzieni, czy wręcz giniemy. W Arctic Adventure zmiany układu planszy są wyzwalane w sposób jawny, to jest po tym, jak wciśniemy przycisk. Jest to zdecydowanie zmiana na lepsze, bo w Pharaoh's Tomb zdarzało się, że do ukończenia poziomu trzeba było znaleźć na planszy odpowiedni wyzwalacz, co było dość irytujące. W Arctic Adventure autor zrezygnował z ograniczenia liczby żyć naszego bohatera, także możemy podchodzić do danego etapu tyle razy, na ile starczy nam cierpliwości. I to też jest dobra zmiana, bo wiadomo, że większość graczy i tak zapisywała stan gry po każdym ukończonym etapie i w razie śmierci wczytywała go ponownie. Ograniczenie liczby żyć niczemu więc nie służyło. Myślę, że brak możliwości zapisu gry w obrębie etapu jest już wystarczającym utrudnieniem. Poszczególne etapy mają rozmiar jednego ekranu. Ukończenie każdego to zwykle nie więcej jak 2 minuty. Po 80 etapach Pharaoh's Tomb zastanawiałem się, czy autor będzie w stanie wymyślić kolejne 80. No i cóż, nie do końca był w stanie. Nowe mechaniki wprawdzie nieco poszerzyły mu pole manewru, ale jakichś cudownych rozwiązań nie odnotowałem. Czasem towarzyszy nam uczucie déjà vu. Patrzymy na etap i mamy nieodparte wrażenie, że coś takiego już widzieliśmy. Innym razem etapy sprawiają wrażenie robionych na odwal. Trochę szkoda, bo szereg nowych mechanik można było lepiej wykorzystać. Może doszłoby do tego w trzeciej części. Autor zapowiedział ją nawet w napisach końcowych. Ostatecznie jednak nigdy nie powstała, więc wraz z Arctic Adventure kończy się nasza przygoda z Nevadą Smithem.
Czy warto zagrać w tą grę? Myślę, że tak, szczególnie jeśli podobał nam się Pharaoh's Tomb, od którego według mnie Arctic Adventure jest wyraźnie lepszy. Tak, to nadal są 4 kolory i CGA, choć tym razem jest to inna paleta, no ale wygląda to dość znośnie. Silnik Fast ma oczywiście swoje wady, ale jak się do nich przyzwyczaić, to można go nawet polubić. Przy odrobinie wprawy daje nam bardzo dużą precyzję ruchów, co w przypadku gier platformowych jest bardzo istotne. No i wreszcie argument ostateczny. Gra, podobnie jak Pharaoh's Tomb, jest od jakiegoś czasu dostępna w całości za darmo, także można ją swobodnie i bezpłatnie sprawdzić. No ja polecam.